Wydaje mi się, że to może być najlepsza i najbardziej napakowana feature'ami klawiatura budżetowa, jaka istnieje. Mamy tu do czynienia z doświadczeniem ludzi z QWERTY oraz innowacyjnymi rozwiązaniami od Neo. I to wszystko zamknięte w pięknym kawałku metalu. Sprawdźmy najlepszą według mnie budżetową klawiaturę TKL Neo 80. Klawiatura przychodzi w standardowym już hardcase'ie. W małych kieszonkach znajdziemy zapasowy hardware oraz nóżki, o-ring i standoffy, oraz dwa rodzaje gasketów. W górnej części znajdziemy stabilizatory, switch puller i keycap puller w jednym wraz z kablem, plate, w tym przypadku aluminium, oraz hot swap PCB wraz z piankami. No i oczywiście wisienką na torcie jest sama klawiatura. Mój egzemplarz jest w kolorze Retro White plus Copper White, ale to dobrze wygląda. Od razu zaznaczę, że klawiaturę dostałem do testów od Candy Keys, ale opinia o niej jest moja własna. Aktualnie na stronie Candy Keys trwa preorder na Neo 80. Jest to klawiatura TKL, która może się pochwalić całym wachlarzem różnych mocowań PCB. Dwa rodzaje gasketów, dumbbells oraz jackets, do tego o-ring mount i sandwich mount. A gdyby tego było mało, to można łączyć te mocowania ze sobą, co daje naprawdę sporo kombinacji. Mamy trzy opcje PCB. Wireless hot swap na 2,4 GHz i Bluetooth, zwykły hot swap oraz lutowane. Wszystkie są o grubości 1,6 mm i nie mają flexcutów. Każda z tych płytek PCB ma wsparcie dla różnych layoutów, jak Sangan Bottom Row czy ISO Enter. Można też wybrać, czy chcemy top WinKey czy WinKeyless, bez klawiszy Windows. Jeśli chodzi o plate, to możemy wybierać we wszystkich popularnych obecnie materiałach: aluminium, FR4, PC, POM czy włókno węglowe. Case jest dostępny w wielu kolorach. Część z nich jest anodowana, a część pokryta farbą. Mamy też możliwość pomieszać top i bottom i zrobić klawiaturę w dwóch tonach, co daje fajny efekt wizualny. Na koniec musimy jeszcze dobrać weight ze wszystkich wariantów. Muszę przyznać, że bardzo interesująco wyglądają te nowe Stonewash, ale myślę, że nic nie przebije tego combo Retro White plus Copper White. Jak widać, mamy bardzo dużo kombinacji i najtańsza zaczyna się już od 159 euro, kiedy najdroższa może się skończyć na 238 euro. Jeśli wybierzemy tą najdroższą, co i tak daje kwotę w okolicy 1000 zł plus wysyłka, to myślę, że jak za takiego customa cena jest naprawdę rewelacyjna. Neo 80 po raz pierwszy składałem na live na Twitchu i muszę przyznać, że świetnie się bawiłem. Zachęcam do śledzenia kanału, jeśli interesują Was takie streamy. Przy buildzie wykorzystałem dołączone stabilizatory Neo, które są naprawdę spoko. Wystarczyło je przesmarować Kraytoxem 205 i śmigają bez żadnego problemu. Nie użyłem tutaj ani plate foam, ani PE foam i bezpośrednio na PCB założyłem alu plate. Do tego switche, które wybrałem, to Cherry Nixis, rozbite i również smarowane, a do tego filmowane i z wymienionymi springami na TX55 gramów long. Z racji tego, że mamy tutaj sporo wariantów mocowań, na pierwszy ogień wybrałem małe kaskety. Trzeba jeszcze pamiętać o dyfuzorze do LEDów, żeby mieć ładnie podświetlone logo Neo po złożeniu i podłączeniu. No i uwaga, teraz najlepsza część builda, zdejmujemy top case, a że mamy tu ball catch system, jest to mega proste i wystarczy odpowiednio złapać i pociągnąć. Kolejnym udogodnieniem w składaniu jest magnetyczne złącze między PCB a dateboard. Nie wymaga ono od nas podłączenia żadnych kabelków, każdy sobie z tym spokojnie poradzi. Wystarczy wrzucić PCB na miejsce, założyć z powrotem top case i założyć GMK North, które bardzo fajnie komponuje się z kremową obudową. Posłuchajmy, jak ta klawiatura brzmi.
Neo 80 brzmi bardzo przyjemnie. Moim faworytem jest Sandwich Mount, w którym dźwięk wydaje się być pełniejszy kosztem flexu i bounce'u. Mamy tu już zainstalowany Force Break Mode, dzięki czemu obie części obudowy nie stykają się ze sobą i nie rezonują. Zaletą prostego rozkładania i składania jest to, że możemy śmiało eksperymentować, a zmiana gasketów zajmuje dosłownie sekundy. System mocowań jest tak zaprojektowany, że możemy mieszać je między sobą i do każdego wariantu możemy dołożyć O-ring. A jak się uprzemy, to możemy nawet połączyć 3 sposoby z małymi gasketami, stand-offami do sandwich mounta i właśnie O-ringiem. Plusem jest również brak punktów mocowań pod spacją, dzięki czemu każde kliknięcie wybrzmiewa bardzo fajnie. A który soundtest Wam się najbardziej podobał? Jestem ciekaw Waszej opinii, dajcie znać w komentarzu. Ale jako, że nie samym dźwiękiem człowiek żyje, w custom klawiaturze bardzo istotny jest też jej wygląd. I tu Neo 80 również nie odstaje. Design jest tu bardzo ciekawy, dużo zaokrągleń i brak ostrych krawędzi sprawia, że klawiatura jest bardzo przyjemna w dotyku. W profilu wygląda bardzo ładnie i widać, że nie oszczędzano na wycinaniu CNC. Takie wykończenie z powodzeniem mogłoby się znaleźć w klawiaturze co najmniej 2 razy droższej. Wysokość z przodu to 18 mm, a kąt nachylenia to przyjemne 6,5 stopnia. Nie zapomnijmy o małym akcencie LED w kształcie logo Neo. Podświetlenie jest delikatne i możemy sobie dowolnie zmieniać jego kolor oraz tryby, w jakim świeci. Od spodu mamy ładnie wycięty weight, który przełamuje tę sporą płaską powierzchnię i przy okazji dodaje trochę wagi, bo sam w sobie waży niecałe 2 kg. Chciałbym jeszcze wrócić do środka klawiatury i docenić prostotę, z jaką możemy ją rozłożyć i ponownie złożyć w kilka chwil dzięki zatrzaskom i magnetycznemu złączu. Jest to naprawdę mega wygodne, zwłaszcza dla osób, które dopiero zaczynają w tym hobby. Podsumowując, Neo 80 łączy w sobie ciekawe i nowatorskie rozwiązania z przyjemnym designem. I jestem po prostu w szoku, że ta kombinacja jest dostępna w takiej cenie. Klawiatury Neo zacierają granicę między segmentem budżetowym a premium. I wydaje mi się, że jeśli ktoś chciałby teraz wskoczyć do klawiaturowej króliczej nory, to śmiało może to zrobić z Neo 80 pod pachą.